Cześć, z tej strony Marta. i Krzysiek z ekipy portalu GamingMusic.pl. Z roku na rok dostajemy coraz więcej nowych gier. Dużych i małych, tych ambitnych i tych trochę mniej. A co za tym idzie, dużo nowych soundtracków. Chcielibyśmy zawsze, aby ta muzyka była innowacyjna i świeża, ale niestety nie zawsze tak jest. Rok 2017 bezsprzecznie należał do deweloperów japońskich, którzy nareszcie po długiej stagnacji wrócili do walki o podium. Ale żeby nie przedłużać, chcielibyśmy zaprosić Was do obejrzenia filmu, w którym dowiecie się, jak głosowała redakcja GamingMusic.pl i kto zajął pierwsze miejsce na podium. Zaczynając od tyłu, miejsce trzecie i Cuphead z muzyką Christophera Madigana. Doceniliśmy produkcję Cuphead, ponieważ trzeba niemałego talentu, aby do tak krótkiej gry stworzyć aż 3 godziny muzyki, opierając się tylko o jedno instrumentarium i ciągle bazując na jednym gatunku, tworząc coś świeżego i intrygującego. Jazz wraca na salony muzyki growej. Czas najwyższy. Owszem, nawet dla tych, którzy go tak jak ja nie lubią. Trzeba przyznać, że słuchając muzyki i grając w Cupheada po prostu zakochałam się w tej muzyce i mogłabym ją nawet słuchać poza grą. Dostaliśmy mnóstwo ścieżek od Christophera Madigana i chcemy więcej. Tak trzymać. Miejsce drugie. Nier Automata, czyli Keiichi Okabe i ekipa Monaka. Soundtrack z nowego Niera jest po prostu obłędny. To muzyka tak wieloaspektowa, złożona i wciągająca, że walkę o pierwsze miejsce mogła przegrać w gruncie rzeczy tylko z czymś jeszcze lepszym, jak się za chwilę przekonacie. Akurat ku mojej udręce, bo nowy Nier to mój osobisty faworyt na soundtrack roku ubiegłego. Powracają wokale Amy Evans, powraca też wiele elementów, które były obecne w pierwszym Nierze. Zarazem wszystko jest jeszcze raz przetworzone, odświeżone i niesamowicie dobrze zintegrowane z gameplayem. Zauważcie, że praktycznie każdy recenzent piszący o tej grze wspomina także o jej ścieżce dźwiękowej. To niesamowite, bo w sumie nie jest to jeszcze na porządku dziennym w naszej branży, niestety. To wielopłytowe dzieło jest naprawdę imponujące i odważne i właśnie dlatego zasługuje na nasze uznanie. A teraz to, na co wszyscy czekamy, czyli miejsce pierwsze i Persona numer 5 Shoji Meguro. Tym razem wybór dla niektórych z redakcji był bardzo prosty, jeśli chodzi o album roku 2017. Chociaż niektórzy po cichu liczyli, w tym ja, że pojawi się jakiś album, który strąci koronę nowej odsłonie Persony. Ta ścieżka dźwiękowa posiada wszystkie cechy albumu roku, a w gruncie rzeczy soundtracku dekady, jeśli mówimy o produkcjach japońskich. Shoji Meguro zastosował całkiem unikatowe podejście do kompozycji, mieszając takie gatunki jak acid jazz, fusion, soul i funk. To wszystko razem naprawdę pięknie spaja się z oprawą wizualną samej gry. Tym samym miejsce pierwsze przyznajemy właśnie Personie. Chcielibyśmy jeszcze na chwilę zatrzymać się przy wyróżnieniu, które przyznaliśmy muzyce Spire Darrena Korba. Jak dla mnie była to miłość od pierwszego słuchania. Chemia po prostu zaiskrzyło. Cały soundtrack stworzony jest z leitmotywów, które idealnie współgrają z grą. Połączenie delikatnych gitar i duetu Darrena z Ashley Barrett brzmi po prostu nieziemsko. Te piosenki są naprawdę świetne, zwłaszcza pierwsza, In the Flame. Całość to godny następca Transistora. To by było na tyle, więc pamiętajcie o subskrypcji. Jak zawsze czekamy na Wasze komentarze i do zobaczenia kolejnym razem. Z tej strony Marta. i Krzysiek, GamingMusic.pl.